Witam. Dzisiaj zapraszam do drugiej części filmu o tym, jak zrobić Obelixa. W pierwszej części robiłam dół, nogi i korpus aż po pachy. Link umieszczam u góry w karcie. A teraz zaczynamy. Ręce, magiczny ring, 6 półsłupków, rząd drugi, 6 rozszerzeń w każdym oczku, po 2 półsłupki. Rząd trzeci, 3 rozszerzenia, i 3 półsłupki. Powtarzam to jeszcze raz. Rząd czwarty, 18 półsłupków w rzędzie pojedynczo. Rząd piąty, 3 rozszerzenia, sześć półsłupków, trzy rozszerzenia i 6 półsłupków. Rząd szósty, 1 półsłupek, 3 rozszerzenia, dziewięć półsłupków, trzy rozszerzenia, osiem półsłupków. Rząd siódmy, przerabiam 30 półsłupków pojedynczo w rzędzie. Rząd ósmy to 4 półsłupki, i rozszerzenie. Powtarzam ten element 6 razy w tym okręgu. Rząd dziewiąty, przerabiam pojedynczo półsłupkami 36 oczek w rzędzie. Rząd dziesiąty, 5 półsłupków, i rozszerzenie. Powtarzam to w sumie 6 razy w tym rzędzie. Rząd jedenasty, 5 półsłupków, jedenaście wewnętrzną nitkę, dziesięć zwykłych półsłupków,
11 w zewnętrzną nitkę i 5 półsłupków tradycyjnie. Rząd 12 i 13 przerabiam 42 półsłupki pojedynczo. Rząd 14 5 półsłupków i redukcja. Powtarzam 6 razy w tym rzędzie ten element. Rząd 15 4 półsłupki i redukcja. Powtarzam 6 razy w rzędzie. Rząd 16 3 półsłupki i redukcja. Powtarzam 6 razy w tym rzędzie. Rząd 17 do 20 przerabiam 24 półsłupki pojedynczo. Rząd 21 to 3 półsłupki i rozszerzenie. Powtarzam 6 razy tun w rzędzie. Rząd 22 4 półsłupki i rozszerzenie. Powtarzam 6 razy. Rząd 23 przerabiam pojedynczo 36 półsłupków. Rząd 24 5 półsłupków i rozszerzenie. Powtarzam 6 razy na tym okręgu. Rząd 25 przerabiam 42 półsłupki pojedynczo. Rząd 26 6 półsłupków i rozszerzenie. Powtarzam w sumie 6 razy. Rząd 27 do 29 przerabiam 48 półsłupków pojedynczo. Rząd 30 przerabiam 11 półsłupków półsłupków, ale w nitkę tylko zewnętrzną. Szesnaście półsłupków osiem, ale tylko nitkę wewnętrzną. I 5 półsłupków. Przerabianie tylko w nitkę zewnętrzną i wewnętrzną ma na celu zrobienie mi zagięcia łokcia wewnętrznego i zewnętrznego. Rząd 31 robię podobnie. Zaczynam od 10 półsłupków.
w nitkę zewnętrzną 8, 16 półsłupków, 8 w nitkę wewnętrzną, i 6 półsłupków. Rząd 32 do 42 przerabiam 48 pojedynczych półsłupków. Rząd 43, 11 półsłupków, 11 półsłupków w zewnętrzną nitkę, to jest na pachę, i 26 półsłupków do znacznika. Rząd 44, 9 półsłupków, 11 półsłupków w zewnętrzną nitkę, i 28 półsłupków do znacznika. Rząd 45, 8 półsłupków, 8 półsłupków, 11 zewnętrzną nitkę, i 29 półsłupków pojedynczych do końca rzędu. Rząd 46 do 80 przerabiam pojedyncze półsłupki, 48 oczek w rzędzie. Rząd 81 przerabiam 26 półsłupków, 11 w zewnętrzną nitkę, i 11 tradycyjnym półsłupkiem. Rząd 82 przerabiam 25 półsłupków, 11 zewnętrzną nitkę, 11 nad poprzednimi przerabiam tak samo, a pozostałe 12 przerabiam zwykłym półsłupkiem. Rząd 83, pierwsze 24 oczka przerabiam zwykłym półsłupkiem, następnie pachę przerabiam 11 na zewnętrznej nitce, tu też sobie zaznaczę znacznikiem początek i koniec pachy w poprzek. Zrobię tak też z drugiej strony, gdyż to będzie miejsce, gdzie będę przyszywać do korpusu. Takie wyznaczenie ułatwi mi sprawę, bo z tej strony lepiej to widać, a z prawej strony
to zagięcie, gdzie będzie pachą, trochę niknie, więc ma to ułatwić mi pracę. Dalej przerabiam 13 pozostałych półsłupków pojedynczo do końca rzędu. Rząd 84 do 94 przerabiam 48 półsłupków pojedynczo w rzędzie. Rząd 95. 2 półsłupki, 8 półsłupków nitkę zewnętrzną, 16 półsłupków tradycyjnie, 8 półsłupków wewnętrzną nitkę, i 14 półsłupków do końca pojedynczo tradycyjnie. Rząd 96. 1 półsłupek, 8 w nitkę zewnętrzną, 16 tradycyjnie, 8 w nitkę wewnętrzną, i 15 półsłupków do końca rzędu. Rząd 97 do 99 przerabiam pojedynczo 48 półsłupków w rzędzie. Rząd setny. Przerabiam w tej chwili redukcję. Zaczynam od 6 półsłupków. I redukcja. Ten element powtarzam w sumie na okręgu 6 razy. To jest też dobry moment, by zacząć już powoli wypełniać wnętrze. Rząd 101 przerabiam 42 pojedyncze półsłupki w tym rzędzie. Przy wypełnianiu zwracam uwagę na to, aby w tych miejscach, gdzie jest pacha, łokieć i palce, była możliwość zginania, bo tu będę profilować w tych 3 miejscach. Jeżeli będzie za mocno napchane wypełniacza w środku, to utrudni i będzie zbyt sztywna ręka do tego, żeby zrobić palce, łokieć czy pachę. Rząd 102 przerabiam 5 półsłupków i redukcję. Powtarzam to w sumie na okręgu 6 razy. Rząd 103 przerabiam 36 półsłupków pojedynczo na okręgu. Rząd 104 4 półsłupki i redukcja. Powtarzam w sumie 6 razy. Rząd 105 3 półsłupki i redukcja. Powtarzam w sumie 6 razy. Rząd 106 do 109 przerabiam 24
półsłupki pojedynczo na okręgu. Rząd 110, 3 półsłupki i rozszerzenie powtarzam 6 razy. Rząd 111, 4 półsłupki i rozszerzenie. Powtarzam w sumie 6 razy. Rząd 112, 5 półsłupków i rozszerzenie. Powtarzam na okręgu 6 razy. Rząd 113 i 114 przerabiam 42 półsłupki pojedynczo w rzędzie. Rząd 115, 11 półsłupków wewnętrzną nitkę, dziesięć półsłupków tradycyjnie, jedenaście półsłupków w zewnętrzną nitkę i 10 półsłupków do znacznika. Rząd 116 przerabiam 5 półsłupków i redukcję powtarzam 6 razy. Rząd 117 przerabiam 36 półsłupków na okręgu pojedynczo. Rząd 118 przerabiam 4 półsłupki i redukcję powtarzam 6 razy. Rząd 119, 7 półsłupków trzy redukcje dziewięć półsłupków trzy redukcje i 2 półsłupki. Rząd 120, 6 półsłupków trzy redukcje i powtarzam jeszcze raz to samo co od początku. 6 półsłupków i 3 redukcje. Rząd 121 przerabiam 18 półsłupków, a w rzędzie 122 będę zamykać dłoń i będę przerabiać same redukcje aż do momentu, gdy zamknie mi się otwór tu na szczycie.
Profilowanie rąk. Nitką w tym samym kolorze będę przeszywać. Zacznę od łokci. Tu mam zewnętrzny łokieć, tu mi się zgina wewnętrzny i to przeszyję razem. Zakotwiczam sobie nitkę, żeby przy zaciąganiu mi nie uciekła. Ok, jestem na brzegu i przeszywam z brzegiem łokcia z drugiej strony. Przeszywam pomiędzy tymi dwoma rzędami. I kończę tu z tej strony. Tu sobie też zabezpieczę, żeby mi się nie pruło. I to samo zrobię z drugiej strony. Podobnie robię na zgięciu ręki, z tym, że tu jeszcze będą palce. Tak samo przeszywam na wylot. I teraz palce będę przeszywać w taki sposób. Tutaj na końcu, w ostatnim, będzie jeden. Przytrzymuję nitkę i zaciskam. Robię to jeszcze raz. Ok, przeszywam drugie miejsce, będzie drugi palec tu w ten sposób, przekuwam i w to samo miejsce, zaciągam i robię to jeszcze raz. Przeszywam następne miejsce i robię trzecie przeszycie. To samo robię z drugą ręką. Już mi się zgina w łokciu. Tak samo palce. To jest przód. Tu są jeszcze pachy. Beżowy nos. Zaczynam od magicznego ringu z 6 półsłupków. Rząd drugi 6 rozszerzeń. Pierwsze 6 rzędów nosa i głowy przerabiam dokładnie tak samo. Tutaj kontynuuję włóczką beżową, ale tu na filmie resztę z tych 6 rzędów pokażę na przykładzie już głowy. Do tego momentu filmu odeślę właśnie, gdy będę robić głowę. Rząd trzeci, 1 półsłupek i rozszerzenie. Powtarzam 6 razy. Rząd czwarty, 2 półsłupki i rozszerzenie. Powtarzam 6 razy.
Rząd 5 przerabiam 24 półsłupki pojedynczo w rzędzie. Rząd 6 3 półsłupki i rozszerzenie powtarzam 6 razy. Rząd 7 do 9 przerabiam 30 półsłupków pojedynczo w rzędzie. Rząd 10 4 półsłupki, dwie redukcje, trzynaście półsłupków, dwie redukcje, i do końca półsłupki. Pięć oczek. Rząd 11 2 półsłupki, redukcja, 1 półsłupek, redukcja, 8 półsłupków, redukcja, półsłupek, redukcja, 6 półsłupków. Rząd 12 i 13 przerabiam 22 półsłupki pojedynczo. Wypełniam nos i składam go w taki sposób. Tutaj jest przewężenie, gdzie robiłam redukcję, więc składam go w takie krawędzie. Tu dorabiam jeszcze 2 półsłupki, żeby było na krawędzi, i przerabiam w tej chwili razem 2 brzegi, zamykając otwór. Zamykam 11 oczkami. Tu bardziej chodzi o to, żeby było zamknięte, a nie ile sztuk mam przerobić. Przerabiam po prostu do końca. Zakręcam, obcinam i będzie do przeszycia. Głowa, kolor rudy. Rząd 1 do 6 przerabiam tak jak nos. Wcześniej już mówiłam, że będę odsyłać tamtego momentu. Jest to 29 minuta 17 sekund tego filmu. Rząd 7 przerabiam pojedynczo 30 półsłupków w rzędzie. Rząd 8 4 półsłupki, i rozszerzenie powtarzam 6 razy. Z tym, że tu w ostatnim oczku zmieniam kolor, więc nie przerabiam do końca półsłupka, tylko zamykam już beżową nitką. Rząd 9 przerabiam 36 półsłupków pojedynczo w rzędzie. Rząd 10 11 półsłupków i rozszerzenie powtarzam 3 razy w sumie w rzędzie. Rząd 11 39 półsłupków pojedynczo. Rząd 12
12 półsłupków i rozszerzenie. Powtarzam w sumie 3 razy. Rząd 13 przerabiam 42 półsłupki pojedynczo. Rząd 14 13 półsłupków i rozszerzenie. Powtarzam w rzędzie 3 razy. Rząd 15 przerabiam 45 pojedynczych półsłupków. Rząd 16 14 półsłupków i rozszerzenie. Powtarzam w rzędzie 3 razy. Rząd 17 16 półsłupków półsłupków w nitkę zewnętrzną, 16 półsłupków do końca rzędu. Rząd 18 14 półsłupków i teraz element, który będę powtarzać, to są 2 półsłupki i rozszerzenie. Powtarzam to 6 razy. Ostatnie rozszerzenie mam nad tym oczkiem, gdzie robiłam na zewnętrznej, i 16 półsłupków. Rząd 19 13 półsłupków i element, który będę teraz powtarzać, to są 3 półsłupki i rozszerzenie. Powtarzam 6 razy i 17 półsłupków. Rząd 20 12 półsłupków i element do powtórzenia to 4 półsłupki i rozszerzenie. Powtarzam 6 razy i 18 półsłupków do końca rzędu. Rząd 21 przerabiam 66 pojedynczych półsłupków do rzędu 26. Rząd 27 18 półsłupków ,12 w zewnętrzną nitkę i 36 półsłupków do końca rzędu. Rząd 28 do 31 przerabiam 66 pojedynczych półsłupków. Na tym etapie robótki to jeszcze nie jest koniec przerabiania głowy, ale ja chcę już wszyć nos i wąsy, gdyż uważam, że będzie tutaj łatwiej manewrować igłą. Tak więc nos już mam, a przygotowuję teraz wąsy. Potrzebuję takiej długości nitek.
To jest około 15 cm. Tyle ma mój kalendarz. I nabijam na niego nitki. Około 30. Rozcinam. Przecinam również z drugiej strony. I teraz moja głowa. Tu zaznaczam sobie w tym miejscu, gdzie była tylko zewnętrzną nitkę. Założyłam znaczniki, bo tu będą usta. Nos przyjdzie w tym miejscu. Tu w tej chwili go przeszyję. Jak widać, usta, a nad ustami zagięcie. W tym miejscu będę przeszywać nos. Nos staram się przyszyć na krawędzi zgięcia. Równo pomiędzy znacznikami. Pod nosem zakładam wąsy. Staram się równomiernie je rozłożyć. One się schowają w ten sposób pod nos, który będzie też je dodatkowo przytrzymywał. Przyszywam wąsy po środku. Przeszywam kilka razy, zabezpieczając tak, by te nitki mi się nie wyciągały. Również nie tylko na okrętkę, ale staram się wbić pomiędzy i zabezpieczyć dodatkowo. Można mocować w ten sposób lub przymocowywać tak, jak będę mocować włosy. Ja po prostu zaoszczędzam sobie pracy dodatkowej, idąc trochę na skróty. I teraz nakładam na to nos. I przyszywam ten nos mniej więcej w tym miejscu. Wąsy oczywiście jeszcze można później przyciąć lekko, żeby były równe. Tak na razie wyglądają moje wąsy Obelixa. W większości obrazków, jakie oglądam, przyjrzałam Obelixa, on ma przymknięte oczy. Więc moje oczy wyszyję też podobne do tego, co widziałam. Będą właśnie tak jakby trochę przymknięte. Wyszywam na ukos białą nitką. Kilka razy. W taki sposób. Tu mam 4 razy przeszyte i symetrycznie w drugą stronę. Tak to wygląda. Zabezpieczyłam sobie wąsy, żeby mi się nie targały. Po przeszyciu mi to przeszkadzało. I dodatkowo zrobię powieki nitką beżową. Dodatkowo wyszywam powieki w podobny sposób na ukos.
Kilka razy przeszywam. Zabezpieczam z drugiej strony i kolorem brązowym, tym co robiłam buty, zrobię źrenicę. Tu się wkuwam pomiędzy. Tak to wygląda. Kolejność przeszywania można zmienić. Najpierw źrenicę, później powieki. Wtedy zostanie mi nawleczona nitka beżowa, którą będę profilować za chwilę usta. Wracam dalej do przerabiania głowy. Rząd 32 przerabiam 15 półsłupków. Jestem w tej chwili w miejscu, gdzie są i znaczniki, i będę robić 12 zewnętrzną nitkę i 39 pojedynczych półsłupków do znacznika. Następne dwa rzędy przerabiam 66 półsłupków pojedynczo. Jestem w rzędzie 34, ściągam znaczniki i mocuję sobie nitkę. I zszywam górną i dolną wargę, znaczy górną i dolną krawędź. Ściągam razem. Na okrętkę. To samo robię z drugiej strony. Nawet lekko naprężam tą nitkę, żeby te usta były lekko naprężone. Zszywam z drugiej strony. Tak to mi się kształtuje. Mogę dodatkowo sobie tutaj jeszcze to naprężenie przeszyć. Tak to wygląda z lewej. Kontynuuję rząd 35 do 37. Przerabiam 66 półsłupków na okręgu. Rząd 38 przerabiam tylko wewnętrzną nitkę, 66 półsłupków. To będzie moja linia przyszycia głowy do ramion. Rząd 39 to już są oczka, rzędy, które będą ukryte po przyszyciu. Tutaj mogę sobie zrobić redukcję rzędów ile chcę i zostawić otwór, jaki mi pasuje. Pierwszy rząd z redukcjami robię 9 półsłupków i redukcję. To jest element, który powtarzam 6 razy w rzędzie i podobne elementy będą się zmniejszać o 1 półsłupek, czyli następny rząd będzie 8 półsłupków i redukcja, 7 półsłupków i redukcja, 6 i tak dalej. Ma to mi tylko ułatwić wypełnienie i przytrzymanie tego, a to będzie się formować na zasadzie tylko do przeszycia.
Ja przerobiłam do rzędu 42, czyli 7 półsłupków i redukcja. Uszy przerabiam w taki sam sposób, jak zaczynałam nos, od rzędu 1 do rzędu 4. Zamykam ucho oczkiem ścisłym, przerabiam jedno łańcuszkiem, obcinam i przeciągam też wszelką nitkę do końca. To jest moje drugie ucho. Ucho będę przyszywać w taki sposób, że przygnę mniejszą część, zagnę i to przyszyję do ciała. To będzie moje ucho. Składam ucho nitkami specjalnie tu na rancie, żeby móc później zamaskować. Trzymam je sobie od dołu, żeby mi się trzymało. Ok. I przyszywam ucho na wysokości nosa, tak że tu jeszcze przyjdzie warkocz włosów. Obelix ma już swoje uszy. Tu są miejsca na warkocze. A teraz hełm. Łuczka szara. Zaczynam od 6 półsłupków na magicznym linku. Rząd drugi. 6 rozszerzeń. Rząd trzeci. Półsłupek i rozszerzenie. Powtarzam 6 razy. Rząd czwarty, 2 półsłupki i rozszerzenie. Powtarzam 6 razy. Rząd piąty do 7 przerabiam 24 półsłupki pojedynczo. Rząd 8, 2 półsłupki i redukcja. Powtarzam 6 razy. Rząd 9, 1 półsłupek i redukcja. I wypełniam również wnętrze, to jest czubka hełmu. Później ten otwór zaszyję, a tymczasem rząd 10, 1 półsłupek i rozszerzenie. Powtarzam 6 razy. Rząd 11, 2 półsłupki i rozszerzenie. Powtarzam 6 razy. Rząd 12, 3 półsłupki i rozszerzenie. Powtarzam 6 razy. Rząd 13, 4 półsłupki i rozszerzenie. Powtarzam 6 razy. Rząd 14 przerabiam 36 półsłupków w rzędzie. Rząd 15, 5 półsłupków
i rozszerzenie. Powtarzam 6 razy. Rząd 16 przerabiam 42 półsłówki pojedynczo. Rząd 17 6 półsłówków i rozszerzenie. Powtarzam 6 razy. Rząd 18 do 22 przerabiam 48 półsłówków pojedynczo. Rząd 23 przerabiam dla ozdoby wewnętrzną tylko nitkę 48 półsłówków i to będzie ostatni mój rząd. W tym rzędzie będę przyszywać hełm do głowy, rogi do hełmu. Kolorem białym przerabiam magiczny ring z 6 półsłówków, jeden półsłówek w rzędzie drugim, jeden półsłówek i rozszerzenie. Powtarzam 3 razy. Rząd trzeci, 2 półsłówki i rozszerzenie. Powtarzam 3 razy. Z tym, że ostatnie oczko nie zamykam, a przerabiam je kolorem szarym i przerabiam dalej rząd 4. Tutaj nitki sobie zamaskuję, żeby je zabezpieczyć przed pruciem. Przerabiam 3 półsłówki i rozszerzenie. 3 razy powtarzam. Rząd 5. Przerabiam 4 półsłówki i rozszerzenie 3 razy. Rząd 6. Przerabiam pojedynczo 18 półsłówków. Jeden gotowy, robię jeszcze drugi, a wnętrze wypełnię watoliną. Przyszywając rogi do hełmu, tutaj też korzystam z tej okazji, by zaszyć otwór i zabezpieczyć przed wypadaniem watoliny. Nie zaszywam go na ścisło, chodzi tylko o zabezpieczenie, żeby nie wypadało. Są przyszyte rogi, tu jest mój rand hełmu, który będę przyszywać. Na warkocze potrzebuję nitki około 80 cm. To jest akurat, patrząc na mój kalendarz, owijam 2 razy i obcinam. Tak zrobione włosy będę mocować. Składam na pół, a to miejsce będę umocowywać od naducha
do rantu oka. W tym miejscu przewlekam w taki sposób i przeciągam nitkę przez pętelkę obydwie i zaciskam. W ten sposób będę traktować obcięte nitki, dlatego łatwiej mi to się robi jeszcze w momencie, kiedy mam niewypełniony środek. Lepiej mi się manipuluje głową. Umocowałam po 10 z każdej strony, trochę dalej niż ucho i tu nad okiem zaczęłam. Jeżeli taki warkocz wystarczy, to zostawiam tylko tą jedną warstwę. Ja zrobię jeszcze dodatkowo tutaj 10 następnych, gdyż chcę mieć trochę grubszy ten warkocz. Przy 20 wygląda w ten sposób. Teraz chcę przyszyć włosy, tak jak bokobrody, tu w miejscu poniżej ucha. Układam je równo i na okrągło przymocuję do boku. Pozostałe włosy zaplatam w warkocz. Rozdzielam mniej więcej równo i zaplatam. Robię to dosyć ściśle, żeby za szybko się nie rozwaliło. Zawiązuję na końcu nitką. To samo robię z drugiej strony. Wąsy też przycinam. Taki mniej więcej sposób. Od dołu równając z ustami. Teraz jeszcze potrzebuję włosów na tył głowy. W tej chwili ponownie będę korzystać z mojego kalendarza. Owinę ponownie koło, z tym, że teraz z jednej strony zostawię, a z jednej strony tylko przytnę, czyli będę przycinać teraz tu, bo tu mam końcówkę, a z tej strony zostawię i będę miała całą tą długość. Przymierzam hełm, przymocowuję go agrafkami, by wyznaczyć sobie linię włosów tu z przodu na końcówce grzywki i naciągam z tyłu i sobie zaznaczę linię hełmu w taki sposób. Od następnego rzędu mogę mocować. Tu zostawiam sobie, będzie mi to wisieć, a ja tu przymocuję wycięte nitki. W taki sam sposób, jak robiłam z tymi dłuższymi, zaczynając od tego rzędu. W pierwszym rzędzie od naducha, gdzie zachodzi mi włosy z warkocza, do drugiej strony też nad uchem przewlekłam 19 nitek. Teraz jeszcze robię w górę. Umocowałam 47 nitek w 3 rzędach. Jeżeli jest taka ochota, oczywiście można więcej. Ja myślę, że mi to wystarczy, zwłaszcza, że ja maskuję to przyszytym hełmem. Tu w tym miejscu będę teraz przyszywać
począwszy od miejsca, gdzie sobie przyczepiłam, tak żeby rozkładały mi się włosy, naciągam. Tu mam czubek, naciągam do tyłu. Jak widać, środek mi się przesunął w tył i tu przeszyć po włosach, z tym, że włosy też rozkładam równomiernie, trochę nad uszami też mogą sterczeć. Po przyszyciu hełmu włosy wyglądają w ten sposób. Ja ich nie będę przycinać, warkocze wystają trochę też nad uszami. Teraz będę wypełniać głowę i przyszywać do tułowia. Przyszywanie tułowia i rąk do korpusu. Używać będę zaokrąglonej igły. Wkuwać się będę tu od dołu i przyszywać ręce do obręczy. Tu mam zaznaczone pachy. Rozmieszczam w taki sposób, by te pachy były poza okręgiem od dołu, bo profilować będę je dopiero w momencie, kiedy umiejscowię głowę. Wbijam się w dół, zaczepiam o beżowy kolor i wracam. Tu wbijam się na krawędź. W międzyczasie pamiętam również o uzupełnieniu watolinek, zanim jeszcze obszyję w koło cały okrąg. Drugi raz przeszywam, spróbuję tutaj pokazać, od wewnątrz na okręgu plus na beżowym kolorze. Przeszywam w koło, żeby uniknąć robienia się tutaj otworów. Uważam, że przyszycie rąk do korpusu jest najtrudniejszą częścią tej maskotce. Wypełniłam głowę. Teraz chcę ją przyszyć. Tu na przodzie będę chciała przyszywać w taki sposób, jakby w literkę V. Naciągając tutaj od ust w taki sposób, a z tyłu, jak będę przyszywać, to przyszycie powinno być bardziej w linii prostej. Profilowanie pachy. Wszywam, zakotwiczam nitkę tu, gdzie jest mój znacznik, w jednym miejscu, tak żeby nitka nie puściła, i przeszywam teraz tą nitkę tu w miejsce, gdzie będzie przyszyta głowa. Dlatego jeszcze nie przyszyłam głowy, na razie ją sobie tu przymocowałam. Mogę sobie nawet zaznaczyć miejsce, gdzie ta głowa będzie. Tu z jednej strony i z drugiej strony. I teraz przekuwam się. Mam trochę za krótką igłę. Miejsce wyznaczam sobie jedno miejsce tu po środku, w miejscu, gdzie już będzie głowa. Wszywam jeszcze raz i staram się w to samo miejsce dostać. I
jak widać, naciągam. Teraz z tego miejsca przeszyję w tym drugim miejscu, gdzie jest znacznik, by zagięła mi się pacha. A tu zrobiło ramię. Lepsza byłaby długa igła. Ja zamiast długiej wolę tępą. I przeszywam, wyjmę znacznik, żeby mi już nie przeszkadzał. Nawet jeżeli nie trafię, to tutaj mogę przesunąć nitkę i przeszywam jeszcze raz w to samo miejsce. Zaciągam w ten sposób. Tworzy mi się ręka, która się zgina w dół, a tu utworzyło mi się ramię. Z drugiej strony robię to samo. Doszywam głowę według wcześniejszych instrukcji i zostaje mi teraz tylko kokardka. Przerabiam 30 oczek łańcuszka. Następnie łączę i robię 30 w sumie półsłupków w koło. Po przerobieniu 7 rzędów przerabiam krawędź dolną razem, łącząc dwa brzegi. Tu zrobiła mi się taka torebeczka. Włosy w maskotce przycinam. Sprawdzam, jak mi leży warkocz i teraz wkładam ten warkocz w torebeczkę i zszywam torebeczkę od góry, przyszywam do warkocza, zszywam dalej, a następnie związuję w dwóch miejscach. Owijam z tej strony warkocza, formując kokardkę i zabezpieczę, przeszywając końcówkę. I tak samo zrobię po drugiej stronie warkocza. Formuję tylko kokardkę tak, żeby mi się brzegi zaginały tak, jak ja chcę. Owijam kilka razy i również przyszywam. Tak wygląda zakończenie warkocza, zabezpieczone. Tak samo robię z drugiej strony. I to na tyle, jeżeli chodzi o Obelixa. Sporo elementów, sporo pracy, ale mam nadzieję, że to nie zniechęci. Jeżeli treści na tym kanale podobają Ci się, to możesz mnie wesprzeć na różny sposób, w pojedynczy lub wszystkie naraz, czyli subskrypcję, komentarz, kciuk w górę. Możesz mi postawić wirtualną kawę. Link jest w opisie na dole pod filmem. Jeżeli mnie wesprzesz, będę bardzo zadowolona. Jeżeli nie, to i tak miło mi tu Ciebie gościć. Dziękuję za dzisiaj
i zapraszam po więcej.